Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Grasz na giełdzie? Zobacz, co zachowuje się najlepiej w tym stuleciu. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform X Station 5 i z Bloomberga. Grasz na giełdzie? Zobacz, co zachowuje się najlepiej w tym stuleciu. Ale na samym początku zaczynamy od tego, jak bardzo rynek wycenia teraz recesję w amerykańskiej gospodarce i w ogóle w światowej gospodarce na podstawie tego, jak zachowują się różne wskaźniki. Od indeksów giełdowych aż po na przykład zachowanie surowców. I co nam tutaj mówi ten wskaźnik? Że rynek giełdowy wycenia recesję w tym roku na około 60%. Inne wskaźniki zachowują się diametralnie różnie. Rynek miedzi sygnalizuje 40% prawdopodobieństwa recesji. Natomiast inwersja krzywej dochodowości pokazuje nam, że jest 100% prawdopodobieństwa recesji. Widzimy bardzo dużą rozbieżność we wskazaniach, w tych wskazaniach, natomiast na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich kilku tygodni bardzo znacząco obniżyły się oczekiwania co do tego, że wystąpi recesja, czyli rynek nastawia się, że może wystąpić miękkie lądowanie światowej i amerykańskiej gospodarki i to jest pozytywna informacja, ponieważ daje potencjał ku temu, żeby rynek giełdowy wybił się górą nad poziom 4000 punktów na indeksie Standard & Poor's, otwierając sobie oczywiście techniczną drogę do tego, żeby właśnie taki scenariusz zacząć dyskontować. Pamiętamy, giełda dyskontuje przyszłość za około 6 do 9 miesięcy, więc jeżeli giełda papierów wartościowych doprowadzi do wybicia górą nad opory, które były w poprzednim tygodniu wskazane jako ważne miejsca, to oczywiście będzie to sygnał, że światowa gospodarka, amerykańska gospodarka będzie dyskontowała ten scenariusz optymistyczny, czyli łagodnego dyskontowania spowolnienia gospodarczego. Natomiast jeżeli poszłoby wsparcie, czyli w rejon 3700 punktów, to w takiej sytuacji byłby to sygnał, że będziemy dyskontować twarde lądowanie amerykańskiej i światowej gospodarki. Na chwilę obecną rynek musi wkrótce wybrać, ale jest większa szansa na to, że wybierze scenariusz dyskontowania łagodnego spowolnienia gospodarczego i bardzo łagodnego przebiegu spowolnienia gospodarczego. Następny wykres, który pokazuje pozycjonowania się dużych graczy, zmianę pozycjonowania się dużych graczy na najważniejszych klasach aktywów i co widzimy tutaj? Że duzi gracze, spekulanci, którzy mają wielomiliardowe kapitały, dodawali długą pozycję netto do europejskiej waluty. To była najważniejsza dodatnia wartość wskaźnika. Widzimy także, że dodawane są długie pozycje do jena. Widzimy tutaj także, że indeks zmienności jest kupowany, licząc na to, że będzie bardzo duża aktywność i waluty surowcowe, co jest też ciekawe. Australia, Nowa Zelandia i mamy tutaj do czynienia oczywiście z ciekawymi zachowaniami, ponieważ dodawane są krótkie pozycje do surowców, do złoto cały czas jest powiększane. Jeżeli chodzi o netto krótką pozycję, dodawana jest krótka pozycja do zachowania ropy naftowej, do kanadyjskiej waluty, to jest też ciekawe. No i obserwujemy także dodawanie krótkich pozycji netto do Standard & Poor's, do indeksu Nasdaq, no i generalnie do amerykańskich aktywów i do amerykańskiego dolara. Także duzi gracze pozycjonują się na wzrosty euro-dolara, a to powinno sprzyjać rynkom emerging markets i wszystkim innym aktywom pozaamerykańskimi. To jest jedna z tych ciekawych wniosków, które płyną z zachowania tego wskaźnika. Następny pokazuje oczywiście na samym początku tego tygodnia, gdzie mamy implikowaną stopę procentową i generalnie widzimy, że ona się niewiele zmieniła. Przez cały poprzedni tydzień o około 5 punktów bazowych spadliśmy na implikowanej stopie procentowej dla Stanów Zjednoczonych, a pamiętamy, że ten tydzień będzie
przygotowaniem pod to, co wydarzy się za tydzień, czyli jaka będzie decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych, Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, ponieważ w przyszłą środę mamy Fed, a w następny czwartek, 2 lutego mamy Europejski Bank Centralny. No i oczywiście rynek musi się pozycjonować także pod to wydarzenia, a jak widzimy tutaj w strefie euro implikowana stopa procentowa pokazuje, że szczyt będzie dokładnie w lipcu w tym roku na poziomie 3,33. Mówię o tych danych, ponieważ one stają się punktami odniesienia i będziemy pozycjonować się w tym tygodniu względem tych poziomów, patrząc na to, jak zmieniają się oczekiwania rynkowe co do tego, co w przyszłym tygodniu, na początku lutego, ma się wydarzyć w polityce monetarnej najważniejszych banków centralnych na świecie. No i teraz przejdźmy już do odpowiedzi na pytanie, by zobaczyć, co zachowuje się najlepiej w tym stuleciu dla tych, którzy grają na giełdzie. I do czego zmierza ta odpowiedź? Ta odpowiedź kieruje się w stronę analizy zachowania indeksów giełdowych i obligacji w ujęciu całego świata, bo to te dwa wykresy, które są teraz w tle, wykres biały i wykres niebieski, pokazuje globalne zachowanie wskaźników dotyczących obligacji i indeksów giełdowych. I widzimy, że korelacja, czyli zbieżność zachowania indeksów giełdowych i obligacji jest największa w tym stuleciu. Ta korelacja przekracza poziom plus 0,6, czyli naprawdę mamy do czynienia z silnym powiązaniem zachowania indeksów giełdowych i światowych obligacji. Wniosek jest taki, że jeżeli w tym roku obligacje będą rosnąć, dyskontując to, że będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, że będziemy świadkami dyskontowania procesów dezinflacyjnych, to oczywiście także jest ogromne prawdopodobieństwo, że indeksy giełdowe na całym świecie wzrosną. Ostateczny wniosek jest taki, że procesy dezinflacyjne, które teraz szczególnie wpływają na wycenę obligacji na całym świecie, są największym sprzymierzeńcem inwestowania w rynek akcji. Więc jeżeli każda kolejna dana makroekonomiczna z całego świata, która będzie dotyczyła inflacji konsumenckiej, producenckiej, jaka się pojawi, będzie pokazywała, że te procesy dezinflacyjne się nasilają, będzie to niezwykle korzystny impuls i wskazanie do tych wszystkich, którzy liczą na wzrosty indeksów giełdowych. I dzisiaj się tak składa, że mamy dane makroekonomiczne o inflacji, w tym wypadku producenckiej dla Polski. Więc wniosek jest taki, że te dane moim zdaniem będą najważniejsze w ocenie tego, jakie mogą być perspektywy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w kolejnych dniach i być może nawet tygodniach, ale do tego jeszcze dojdziemy. Także powiązanie między indeksami giełdowymi a rynkiem światowych obligacji jest największe od 1998 roku. Warto o tym pamiętać. A same indeksy giełdowe w piątek moim zdaniem zachowały się fantastycznie, ponieważ zanegowały zdecydowaną większość negatywnych sygnałów, jakie płynęły w trakcie tygodnia, ponieważ zanegowane zostało odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. Wykres, który jest w tle, pokazuje indeks Standard & Poor's w ujęciu tygodniowym i widzimy te wsparcie, czyli średnią 200-sesyjną w okolicach 3700 punktów, ale w ujęciu dziennym ten indeks ma opór w rejonie 4000 punktów. Plus oczywiście jest to miejsce, gdzie przebiega linia bezrocznej historii. Wniosek jest taki, że początek tego tygodnia powinien przynieść nam kolejny test potężnych oporów i oczywiście rośnie szansa na to, że zostaną one pokonane, a gdyby tak się stało, otwiera się perspektywa ku naprawdę dalszym wzrostom indeksów giełdowych na Wall Street i oczywiście zdecydowanie mocniejszych wzrostów wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi. Dlatego też piątkowe zachowanie indeksów giełdowych było dla mnie niezwykle optymistycznym wskazaniem. Widzimy tego konsekwencje dzisiaj w Azji, ale z najważniejszych rynków finansowych działa tylko indeks giełdowy w Tokio i widzimy tutaj wzrosty. W tym tygodniu mamy sesję pustą, mamy puste dni w handlu chińskimi akcjami z powodu dyskontowania świąt Nowego Roku. Dlatego też będziemy się koncentrować przede wszystkim na japońskim indeksie giełdowym i to jest oczywiście dobry sygnał
i zwiastun tego, co powinno się wydarzyć na giełdzie papierów wartościowych w Niemczech, która powinna rozpocząć od wzrostów, a mając na uwadze, że poprzedni tydzień zakończył się nad poziomem psychologicznym 15 000 punktów na DAX-ie, myślę, że cały czas jest droga otwarta do przetestowania maksimów wszechczasów, więc indeks DAX powinien się zachowywać zdecydowanie lepiej niż indeksy giełdowe na Wall Street. Amerykańskie obligacje zachowały się moim zdaniem nielogicznie, ponieważ rentowności wzrosły na fali wzrostów indeksów giełdowych. No i oczywiście będziemy zobaczyć, czy te zjawiska są potwierdzane. Natomiast obligacje w szczególności powinny zacząć dyskontować to, co może w przyszłym tygodniu się wydarzyć. Dlatego spodziewam się małej, zanikającej aktywności w tym tygodniu na amerykańskich obligacjach i generalnie na europejskich obligacjach także, ponieważ będzie to związane z oczekiwaniem i dyskontowaniem decyzji banków centralnych w sprawie stóp procentowych. Natomiast to, co sprzyja optymizmowi na początku nowego tygodnia w Europie, to zachowanie euro-dolara. Tutaj euro-dolar cały czas ma ochotę na dalsze wzrosty, na ruch w okolicy psychologicznego poziomu 1,10. Na tym wykresie, który teraz jest w tle, na wykresie tygodniowym widzimy, jakie jest duże znaczenie tego poziomu. Po prostu przebiega tam potężna średnia roczna i oczywiście poziom 1,10 powinien być testowany, być może nawet jeszcze w tym tygodniu. Duża zmienność cały czas jest obserwowana na parach związanych z jenem, ale dlaczego? Ponieważ jak widzimy tutaj rynek swapów i rynek japońskich obligacji pokazuje, że zmniejsza się presja na to, żeby te obligacje przełamały ten swój kluczowy poziom, czyli górną bandę wahań, który jest dopuszczony przez Bank Japonii, czyli poziom 0,50 i także rynek swapów zaczyna oddawać, czyli zmniejszać naturalną presję na to, żeby ten jen był kupowany. No i oczywiście tego konsekwencją jest to, że pary związane z jenem próbują rosnąć. Natomiast to, na co zwrócić należy uwagę, to to, że duzi gracze, asset managerowie zarządzający aktywami mają już netto długą pozycję na jenie. Jest to pierwszy taki przypadek od połowy 2021 roku. Czy to będzie zwiastun odwrócenia tendencji na korzystną tendencję dla jena japońskiego? No, zobaczymy. To, co także sprzyja popytowi na ryzyko, to weekendowe zachowanie Bitcoina. Znowu okazało się, że Bitcoin podczas weekendu otwiera się wyżej, jest handlowany zdecydowanie wyżej niż piątkowe zamknięcie i moim zdaniem jest na bardzo dobrej drodze, żeby jeszcze w tym tygodniu przetestować potężne opory w rejonie 24 600 $, gdzie mamy średnią 200-sesyjną. Dlatego też ja spodziewam się w każdej chwili ataku na ten poziom i generalne zachowanie Bitcoina wspiera popyt na ryzyko. Myślę, że tak to należy interpretować, a rynki surowcowe na razie są generalnie neutralne. Obserwujemy przede wszystkim pozytywne sygnały dla ryzyka płynące z rynku miedzi. Tutaj nie udało się nawet utworzyć świecy tygodniowej na cenie miedzi z prospadkowym korpusem, czyli moim zdaniem tutaj rynek miedzi faworyzuje scenariusze prowzrostowe, które mają dać nam wskazania dotyczące dalszej presji na rzecz ryzyka i to jest dobra informacja, która w połączeniu z tymi sygnałami płynącymi z euro-dolara i z zachowania Bitcoina sprzyjają popytowi na ryzyko, zwłaszcza na rynkach emerging markets. Cały czas trwa konsolidacja w rejonie średniej 200-sesyjnej na cenie ropy naftowej, także jest to coś, na co należy zwrócić uwagę, a z danych makroekonomicznych dzisiaj o godzinie 16 poznamy wskaźnik wyprzedzający koniunkturę dla Stanów Zjednoczonych i to będzie jedyna publikacja, na którą warto zwrócić uwagę i myślę, że rynek będzie dzisiaj pokazywał nam swój sentyment, swoje nastawienie i będziemy próbowali przetrwać cały dzień, bo za tydzień mamy banki centralne i to one są teraz czymś, pod co rynek powinien się pozycjonować. No i teraz przejdźmy już do krajowych aktywów, ponieważ dzisiaj poznamy o godzinie 10 szereg niezwykle ważnych danych makroekonomicznych. Przede wszystkim będą to twarde dane z gospodarki za grudzień, czyli produkcję przemysłową. Widzimy tutaj, jakie są prognozy, jaka jest mediana prognoz, to jest szczególnie istotne. Widzimy także zamówienia, sprzedaż
budowlano-montażową, która także będzie ważna. Poznamy także dane o sprzedaży detalicznej i komplet tych danych, twardych danych makroekonomicznych pozwoli nam ocenić koniunkturę pod koniec 2022 roku w polskiej gospodarce i oczywiście zwiększyć albo zmniejszyć prawdopodobieństwo miękkiego lądowania polskiej gospodarki i ocenić w ogóle jej kondycję. Natomiast generalnie najważniejszą dzisiaj publikacją jest ta o inflacji producenckiej w naszym kraju. Mediana prognoz wskazuje, że będzie to 19,4% w grudniu, a najniższa prognoza 18,3%. I oczywiście będziemy sprawdzać, jak bardzo procesy dezinflacyjne zachodzą także w polskiej gospodarce. Im niższe będą te dane, tym lepiej dla polskich obligacji, tym lepiej dla perspektyw indeksów giełdowych w Warszawie, więc im niższe dane o inflacji, tym większe powinny być wzrosty indeksów giełdowych w Warszawie, tym silniejsze powinny być wzrosty cen polskich obligacji. No i oczywiście myślę, że w takiej sytuacji kurs euro-złotego będzie miał potencjał, żeby wrócić poniżej poziomu 4,70, a jeżeli tak się stanie, to rynek złotego także będzie wskazywał pozytywne sygnały dla perspektyw na najbliższe dni i tygodnie. Patrzymy na polskie obligacje 10-letnie, które cały czas bardzo posłusznie konsolidują się w okolicach poziomu 5,90, a wykres pokazujący ETF na całą polską krzywą dochodowości jeszcze bardziej potwierdza formację podwójne dno i że należy oczekiwać następnej fali hossy wzrostów cen polskich obligacji na całej szerokości krzywej dochodowości, czyli na wszystkich papierach bez względu na to termin wygasania, termin zapadalności papierów skarbowych naszego kraju. Czyli to jest bardzo pozytywny sygnał i wskazuje, że przede wszystkim polskie obligacje powinny być w cenie. I jeszcze raz przypomnę, im niższe dane o inflacji, gdyby jeszcze dodatkowo równolegle dane te twarde o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej były lepsze niż prognozy, to byłaby to wyśmienita pożywka ku temu, żeby wieścić dalsze wzrosty indeksów giełdowych w Warszawie, czyli żeby indeks WIG20 jeszcze raz spróbował zbliżyć się i zaatakować średnią 200-sesyjną oraz psychologiczny poziom 2000 punktów. Myślę, że ten scenariusz to jest scenariusz bazowy. Spodziewam się dalszych wzrostów indeksów giełdowych na Wall Street, a mój optymizm płynie przede wszystkim z zachowania euro-dolara, ponieważ do czasu wzrostów euro-dolara wieszczę, że będziemy mieć do czynienia z optymizmem na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i dopiero potencjalne odwrócenie tendencji na amerykańskim dolarze ku amerykańskiemu dolarowi powinno wprawić warszawską giełdę papierów wartościowych w korektę. Na razie euro-dolar rośnie, więc giełda papierów wartościowych w Polsce także powinna rosnąć. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, która startuje już za kilka dni, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj dodatniej stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.